Cześć, jestem Kinga Legieta, jestem psycholożką sportu i pracuję ze sportowcami, trenerami i też rodzicami sportowców. A oprócz tego sama jestem zawodniczką siatkówki plażowej i w sezonie plażowym chętnie sama gram i się sprawdzam w rywalizacji. Cześć, jestem Mateusz Gajewski, jestem organizatorem Intermarine Siatkarskiej Ligi Trójmiasta, ligi dla amatorów, która liczy sobie 52 drużyny. Cześć, jestem Bartek Sobstyl, prowadzę agencję marketingową, a po godzinach jestem pasjonatem sportu, organizuję eventy i sam też czynnie uprawiam siatkówkę. Cześć, Piotr Kilewicz, jestem wciąż aktualnym siatkarzem. Przygotowuję eventy w Gdańsku, w Gdyni i w Sopocie, jeśli chodzi o też tą dyscyplinę. Poza tym zajmuję się szkoleniem dzieci, młodzieży, jeśli chodzi o siatkówkę plażową. Spotykamy się w zasadzie tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, za co Wam bardzo serdecznie zaraz dziękuję, żeby sobie pograć w kulki i żebym ja Wam pozadawał pytania. Po to się spotykamy, tak, żeby wybadać pewien element, pewien aspekt sportu amatorskiego, który nie wiem, może w tej chwili w mojej głowie jest problemem, a Wy mi pomożecie stwierdzić, czy faktycznie tym problemem jest i tyle. Dobra, słuchajcie, znalazłem, żeby nam troszeczkę ułatwić zadanie, bo wiem, że będzie nam ciężko się wgrać na początku z tymi rozmowami. Zagramy sobie w coś, co się nazywa Cutthroat Pool, bilard zabójców, to znaczy będziemy eliminować się nawzajem z pola gry. Zasady przedstawię później. Na razie mamy po kolei 3 bile. Raz, dwa, trzy numerki są moje. Jeśli byś była uprzejma, Kinga, twoje są 4, 5, 6. Tak. Okej? Tak? Tak? Tak, już pamiętam. 4, Jak 5, w 6. losowaniu, w lotka. Ilek, twoje są 7, Ja. 8, 9. 8, no. No, 8, wpadnie pierwsza. Jak to zawsze bywa. Bartek, to twoje będą w takim razie 11, 10, 12. Mateusz, A, tak. Mateusz, twoje Podchwytliwe. 13, 14, 15. Same połówki. Tak? 11, 10, Gitara, 12, lecimy. 13, 11, 12. Słuchajcie, tylko zaczniemy tak, bo Mateusz możliwe, że będzie musiał wyskoczyć, co absolutnie jest całkowity luz. Także pozwólcie, że tak potocznie, ja to jako, bym tego nie mówił. ja jako gospodarz rozbiję Musiał poddać, i no zrobimy, trudno, no. i zrobimy tak, że ja rozbiję i potem każda następna osoba, zanim będzie mogła podejść do swojej partii, będzie musiała odpowiedzieć na moje pytanie. Na uczciwie. Możemy sobie spokojnie dorzucać. W ogóle jeżeli nawiąże się jakaś kontynuacja, jeżeli ktoś ma coś do wrzucenia na dany temat, jak ktoś odpowiada, to będę bardzo wdzięczny, jeżeli będziemy kontynuować i naturalnie w jakiś sposób to rozwikłamy, tak? Bo ku chwale sportu, ku chwale Pomorza i wychodzi na to, że siatkówki przez przypadek znaleźliśmy sobie niszę, tak? Żeby nie było. Trzeba wejść. Dobra, lecimy. Ja rozbijam. Kurde, co Ojej. wpadło? Ja patrzę na kolory. Moje są chyba. Oczywiście swoją odbiłem. O, No ale dobrze, okej. Mateusz, to tobie przekazuję pałeczkę. Tylko zanim wbijesz, ty jako organizator SL3, jednej z najbardziej chyba rozpoznawalnych i największych lig, jeżeli chodzi o siatkówkę na Pomorzu na pewno, w Polsce możliwe, tak? W Polsce chyba nie. A- W Polsce chyba nie, na Pomorzu raczej tak. A wydatki operacyjne, powiedzmy, bo wiemy na pewno, jest składka za uczestnictwo, ale to jest pewnie kropla w morzu za prowadzenie całej ligi, patrząc na wynajem sal. Jak to wygląda poza właśnie tymi składkami, tak? Jeżeli chodzi o SL3? Generalnie, jakbym miał tak sprecyzować, no to zdecydowanie większość środków, które są potrzebne na organizację ligi, pochodzi ze składek, które płacą po prostu drużyny. Jest też oczywiście część, którą tutaj pozyskujemy dzięki współpracy z naszymi partnerami. Mamy sponsora tytularnego, firmę Intermarine, która działa prężnie na rynku no, w zasadzie amatorskiej siatkówki, bo już tutaj pewnie Bartek potwierdzi, że kiedyś nawet no, Intermarine jako drużynę sportową tutaj myślę, że każdy kojarzy, więc oni się bardzo mocno angażują w sport, nie tylko w siatkówkę, również w koszykówkę, także tak multisportowo. Drużyna gra w rozgrywkach SL3 od kilku lat. Z czasem zdecydowali się po prostu, że będą gdzieś tutaj też nam pomagać, tak, w jakiś tam sposób. Zostali właśnie tym sponsorem tytularnym, aczkolwiek, tak jak mówię, wciąż jednak zdecydowana większość tutaj wynika z tych składek, które drużyny po prostu sobie płacą.
Często jest tak, że drużyny mają swojego sponsora tytularnego, grają pod nazwą drużyny. Nie wiem, czy tu mogę zdradzić, prawdopodobnie chyba Śmiało. tak. Jest to na Pewnie. przykład Tak, no kurde, każdy- CTO Volley, gdzie tutaj Bartek gra, natomiast są też takie grupy nieformalne, gdzie no, zawodnicy po prostu sami się składają, tak? Jakieś grupy znajomych składają się na wpisowe do ligi i po prostu występują albo pod nazwą jakąś wymyśloną przez siebie, albo jakkolwiek inną, tak? A, słuchaj, mam dwa pytania, jeżeli mogę, albo wiesz co, uderz, ale mam dwa pytania Kurczę, jeszcze. no, to jest ten najtrudniejszy element teraz. No, wiesz co, bo mam dwa nie pytania. Pytanie o A? od historii, jak w ogóle to się zaczęło z tym Intermarine, to jest jedno, ale drugie pytanie, Tak, to może. Tak, to możesz. to moja. No nie. Ale Rozumiem, tej że nie, jak tej trafiłem, nie. to drugi Pójdzie. raz, tak? Jeżeli trafiłeś, to tak. Okej. Jeżeli trafiłeś, to drugi raz. Tylko żeby może... jak się zaczęło z tym Intermarine, to jedno, a drugie, 52 drużyny mówiłeś. Tak. Średnio powiedzmy, że licząc z rezerwowymi, to jest 10 osób na drużynę. No tak co najmniej, tak bym powiedział. to jest- Więcej, nawet jest więcej, bo przy 52 drużynach to aktywnych zawodników w ciągu sezonu jest ponad 700. Każda drużyna może mieć maksymalnie 16 zawodników w swoim składzie, także no, ponad 700 zawodników, a historycznie już niemal 2000 graczy tutaj z Trójmiasta wystąpiło w rozgrywkach. No właśnie, to jest to, co chciałem zaczepić, to community, bo to jest, wiesz, to jest duże community. Czy wy Jest jakoś tam szansa. myśleliście o tym, żeby wykorzystywać to, jeżeli chodzi o potencjał marketingowy tego? Muszę powiedzieć, że jest to dosyć, no chyba najtrudniejszy taki aspekt, z którym się mierzę, ponieważ o ile gdzieś tam w organizacji ligi, no to sobie powiedzmy w jakiś tam sposób, nieskromnie powiem, radzę ok, tak pozyskiwanie właśnie partnerów, sponsorów, no to nie jest łatwa sprawa, tak, bo często nawet gdy do jakichś rozmów dochodziło, no to trudno jest jednak przekonać takiego potencjalnego partnera. Najczęściej odbywa się to wśród środowiska, tak? Czyli tak jak wspomniałem, drużyna Intermarine gra prezes, wielki fan siatkówki, więc jakby Czyli tutaj z jest pasji na zdecydowanie. pasję po prostu, pasja Dokładnie. zbudziła Tu tą jest pasję. zdecydowanie łatwiej, tak? Natomiast tak, żeby pozyskać sponsora, partnera jakkolwiek całkowicie z zewnątrz, jest to już duży problem. Jest dużo też takich partnerów barterowych, powiedzmy. Teraz naszym partnerem została Energa Trefl Gdańsk, która przekazuje dla najlepszych no to nie, graczy. No to już jest, wiesz, to już jest dobry bardzo. Tak. Aczkolwiek to jest jak najbardziej, no wiadomo jaka ogromna wartość dla mnie, tak? Natomiast tu znowu prezes Sławomir Kaliski, Intermarine pomógł jakby w tych rozmowach, także no ta pomoc jego jest po prostu tutaj no, bardzo duża. No i tak na zakończenie jakby w ciągu jednego sezonu mamy 345 spotkań, tak więc dla każdego MVP z każdego spotkania Tref przygotował po prostu bilety. Każdy z tych, no, najlepszy zawodnik danego meczu taki bilet na najbliższy mecz Trefla otrzymuje. Także No to mega. to jest fajnie, że też trafił. wartość dodana dla społeczności, dla zawodników, także no super sprawa. Do pewnego momentu ktoś chyba inny też był partnerem dla MVP i tam był taki jeden tydzień, gdzie chyba no po prostu takiej tranzycji powiedzmy i akurat wtedy rzeczywiście no miałem przyjemność dostać taką nagrodę, ale wtedy no właśnie Nie bez, było Ale nagrody. bez powiedz, biletu, ale no, chciałem okej, i tak dobra. się chciałem wtrącić, no Dobra. bo tutaj no do tego co Mateusz powiedział, że no ja i tak nie grałem na takim poziomie nigdy jak Kinga i Piotrek, ale pod kątem profesjonalizacji tej ligi, mimo że to jest liga amatorska, no to naprawdę to jest wyżej niż czy te drugoligowe rozgrywki, czy nie wiem, czy te pierwszoligowe, no ale wiecie, stream z każdego meczu, właśnie MVP każdego meczu, statystyki, te podsumowania i zapowiedzi, o których tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, no to jest no super sprawa, także no Tak. zdecydowanie. Myślę, Nie, że to to jest... Lecimy dalej, Dobra, uderzę sobie. nie Żeby było tutaj potem Piotra nie ukartowania, wyeliminować czekaj, od razu, to muszę poszukać czegoś innego. Popatrzeć na swoje. Nie, jest okej, jedna jest na środku, może nie wpadnie. Oglądać, żeby wiedzieć jak To uderzać jest w ogóle. okej. Mam nadzieję, że akurat to uderzenie się nie nagrało. Bartek. Ja? Jak nagrało. Wszystko się nagrało. Dobra, Bartku, zanim podejdziesz, zrobię małe intro, bo z Bartkiem się znamy i Bartek, ja chcę nawiązać do tego elementu organizacji przez Ciebie zawodów w Malborku, ale na razie Malborku, tak? Bo to jest właśnie w ogóle ciekawa historia. Zawody siatkówki plażowej to już światowym zasięgu, tak? Bo to były... Tak, no. Tak? I opowiedz, jakbyś był uprzejmy, od tej strony organizacji środków na to, tak? Bo tam oczywiście mieliśmy do czynienia nie tylko ze sponsorami prywatnymi, ale też z miastem Tak, i tak tak. dalej, tak?
No, wiecie co, jak sobie tak teraz myślę z perspektywy czasu, no nie ukrywam, że pierwszą osobą, która nam w ogóle zaufała pod kątem tego, żeby taki turniej zorganizować, no to był burmistrz miasta w Malborku, pan Marek Charzewski i tylko, że to wyglądało tak, że poszliśmy, wiecie, po prostu dwójka chłopaków z ulicy do niego na spotkanie i powiedzieliśmy, że potrzebujemy mniej więcej tyle. No i widać było, że to tak, no, że spodobał mu się bardzo ten pomysł, więc zaaranżował kolejne spotkania, no i summa summarum to się udało jakoś tam spiąć, ale później nawet patrzyliśmy na ten, wiecie, pierwszy budżet, który tam im zaproponowaliśmy, no to był chyba połowę niższy niż ten finalny koszt, no ale to już, no, błędy nowicjusza. No ale kurczę, no myślę, że to, co w naszym przypadku tak najbardziej zagrało i to, co rzeczywiście tak pomogło te fundusze zorganizować, no to taka pasja tylko i wyłącznie, nie? Że rzeczywiście no to było coś, no oczywiście poparte jakimiś też wyliczeniami, tym co zrobiliśmy wcześniej, no bo my już też mieliśmy doświadczenie w organizacji no trochę mniejszych eventów, nigdy takiego, no ale jednak no to też wymagało pewnej kreatywności, żeby pewnie turniej w takim miejscu wymyślić i żeby jakoś to logistycznie zgrać. No więc myślę, że to była też taka no dosyć, no na pewno ciekawy pomysł i to pewnie nam pozwoliło ten turniej zorganizować. Zaraz przy zamku to był turniej, tak? Co nie Zaraz w przy Fosie zamku. zamku, tak? Dokładnie tak. No. Kurczę, no to, I- ale Pozmieniam. wspomniałeś o pasji, ale to pasja, mówisz, bardziej twoja, czy pasja ludzi, którzy chcieli to z tobą zorganizować, tak jak powiedziałeś o burmistrzu? Wszystkich. To wiesz, to, że to był nasz pomysł, ale to ile później ludzi nam pomagało w ogóle w tym i myślę, że to, nie chcę, żeby to jakoś źle zabrzmiało, ale w Malborku no, nie dzieje się aż tyle na pewno, ile w Gdańsku, nie? No bo to no, nie ma aż takiej możliwości. No ale ludzie i tak no, chcą tego i łakną takich emocji, czy to sportowych, czy jakichkolwiek innych i też bardzo dużo było osób, które rzeczywiście nam pomogły i no, nie powiem, że może całe miasto było zaangażowane, ale naprawdę tych osób było mnóstwo i to wiesz, takich, które przychodziły no tak po prostu jako wolontariusze i pomagali, no bo coś się działo fajnego, a że też to środowisko siatkarskie w Malborku jest dosyć spore i też tam wszyscy się znają, także no naprawdę bardzo dużo było osób zaangażowanych, no i dlatego takie fajne wspomnienia później pozostają na pewno. Wspomnienia, tak? Bo No. w sumie dam ci odbić, tak? Bo nie wchodzimy na temat Co tak patrzę na ten wielkości stół, to minusa. możemy sobie pogadać. Może jeszcze, bo Co ty masz? A które ty masz w ogóle? no ja mam 10, 11, 12, ale nie wiem jakbym to mógł. Dajesz, No to dobra. rozkmij sobie. Ja myślę, że to też charakteryzuje to środowisko siatkarskie, tak jak tutaj Bartek wspomniał, że ta pomoc jest i taka no, nawet bezinteresowna bardzo często, Dobra. bardzo często przeze mnie zauważalna, tak? Ile ja na swojej drodze spotkałem osób, które zupełnie bezinteresownie chciały w czymś pomóc, czy w organizacji strony internetowej i tak dalej. Kiedy ja zaczynałem, tak naprawdę się w ogóle na tym nie znałem, na prowadzeniu strony, na różnych takich aspektach technologicznych. Mnóstwo osób spotkałem na swojej drodze, gdzieś zawodników, którzy gdzieś tam pomogli w wielu aspektach. Do dzisiaj w zasadzie się pytają, czy mi można jeszcze pomóc. Pomysły jakieś podrzucają, tak, a może byś zrobił to, a może tamto. Często są to bardzo dobre pomysły, z których korzystam. Często wiadomo troszeczkę gorsze, ale no zawsze no, chętnie taką pomoc przyjmuję, wysłucham i często staram się wdrażać takie pomysły, także no i w ogóle taka społeczność, tak, wokół tej siatkówki. Nawet teraz pozyskaliśmy też takiego no, nowego, można powiedzieć, partnera od tego sezonu. To się wszystko zamyka wokół tego środowiska, które gra, tak? Akurat tata jednego z zawodników, który tutaj występuje w lidze, no też postanowił gdzieś tam dołączyć do nas, także bardzo się cieszymy. Natomiast podkreślam raz jeszcze, że bardzo trudno moim zdaniem jest znaleźć kogoś z zewnątrz, tak całkowicie, tak, że nie wiem, wchodzę dzisiaj do firmy X, tutaj w Alchemii i zostań moim, proszę, partnerem, bo to, tamto, No tak. tak? No to jest to trudna sprawa na pewno. Ale idzie ta pasja, bo to jest to, czyli po prostu ta pasja zaraża tak jakby, tak? Że to, i to jest w ogóle mega fajne, co powiedziałeś o tym, że jednak są ludzie, którzy chcą pomagać, bo bardzo często jednak się spotyka w Polsce tym, nie, kto ci tam, u nas tylko wiesz, tylko jeżeli coś robisz, machniesz palcem, to tylko we własnym interesie, tak? Jednak Tutaj nie. zdecydowanie tego nie odczuwam. Kinga, to chodź, zapraszamy Ciebie teraz, bo przyda Wow. nam się w tej chwili perspektywa Proszę. Dziękuję. sportowca. Ja nie pamiętam już, które Ty miałaś. Ja pamiętam. No tak, zapomniałem. Spokojnie. Bo tu mam perspektywę psychologa sportu, ale również zawodniczki i chciałem najpierw spytać o ten aspekt psychologii sportu, ale zapytam o drugiego, bo rozmawialiśmy chwilę wcześniej, to była bardzo ciekawa konwersacja. Raz, czy
podsumowywałaś w ogóle swoje koszty działania, czy uprawiania swojej ukochanej dyscypliny w ogóle, to, czy w ogóle kiedyś siadałeś na taki rachunek sumienia, ile Cię to kosztuje? Trochę i tak i nie, no bo jeśli planuję sezon albo gdzieś tam skrupulatnie gdzieś tam te wydatki liczę w trakcie sezonu, no to można powiedzieć, że mniej więcej to liczę, ale też jest to bardzo trudne do oszacowania zwykle przed sezonem, bo chociażby sport jest dosyć mocno nieprzewidywalny, w sensie w takim znaczeniu, że w sumie nigdy nie wiemy tak naprawdę jak jedziemy na turniej, to ile kasy wydamy, bo czasami wystarczy wziąć pod uwagę loty, które czasami mogą kosztować 300 zł w takiej bieda opcji, a czasami mogą kosztować nawet kilka tysięcy, jeżeli chodzi o jakiś wyjazd zagraniczny. Więc zazwyczaj starałam się mniej więcej to szacować przed sezonem, zazwyczaj nawet nie w ciągu roku, tylko tak przed sezonem, ile to mnie kosztuje. No i tam zapisywać w trakcie sezonu, żeby wiedzieć mniej więcej i monitorować ten budżet, aczkolwiek sama sobie uświadamiam, że przecież nie wszystkie koszty wliczam w te koszty, bo nawet, nie wiem, mając chociażby kartę sportową i chodząc na siłownię czy na różne obiekty, no to płacę za nią miesięcznie, ale przecież nie wliczam tego w koszty, no bo to są koszty życia, a nie koszty sportu na przykład, tak? Albo wszelkie jakieś takie działania, czy rozwojowe, czy mające wpływ też na ten sezon sportowy, często je po prostu pomijam. Aczkolwiek myślę, że jak miałabym też tak powiedzieć trochę więcej o budżecie, to on też tak mocno zależy, nie? W sensie zależy od celów, jakie sobie stawiamy, jakie mamy gdzieś tam ambicje, bo można zaplanować budżet tak, żeby wyniosło to niewiele, a można też stworzyć taki budżet, który będzie uwzględniał duże cele, duże ambicje, no ale niestety będzie wymagał też dużego budżetu. No właśnie, to jest ten drugi aspekt teraz, bo prawda jest taka o poziomie, na jaki wejdziesz, tak naprawdę zależy raz jakość treningu, tak, wiadomo, dieta i tak dalej, bo nie mówimy, każdy z nas ma, prawda, większość z nas ma multisporta pewnie jakiegoś i tak dalej, to jest, powiedzmy, traktujmy to jako koszt Normalnie. stały normalny, jako normę, tak, ale w przypadku Was to właśnie te wszystkie wyloty i jednak chcemy czy nie chcemy, sport w ogóle nawet podejrzewam, że Wy w tej chwili, jako na siatkarki plażowe w tej chwili amatorskie, są kilka poziomów wyżej niż siatkarki plażowe z lat 60., powiedzmy coś takiego, tak? Jakby nie patrzeć, wiesz... Nie to- było chyba siatkówki, co w latach W 60? sumie pewnie była, tylko pytanie, jaki Znaczy miał chyba nie w kształt. Polsce, wydaje mi się, że No, to też gdzieś mi się tam wydaje, że- lata 90. końcówka. Plażówka? Tak, no, no, na na Brazylia? tak. Gdzie w ogóle siatkówka plażowa się narodziła? Tak. Chyba w Stanach, tak? Na Hawajach. Na w Hawajach, no Meksyku. dokładnie, tak. no. Tak. O, proszę. No i pierwsza raz na igrzyskach była w Atlancie, tak? 96 96 rok, rok, no. więc 30 lat temu. No. Okej. Więc Jakby można młoda powiedzieć dyscyplina. młoda dyscyplina, tak. Mimo No, ale wszystko. chcąc nie chcąc, wszystko co wydajesz idzie po prostu z Twojej kieszeni. I tak i nie, bo czasami uda się pozyskać sponsorów, partnerów, którzy po prostu wspierają w tej pasji, ale tak jak powiedział i Mateusz i Bartek, to zazwyczaj dotyczy po prostu osób, które też mają taką samą pasję jak my. I tak jak cofam się i myślę o poprzednich sezonach, to zazwyczaj jeżeli udało się uzyskać jakieś wsparcie, no to byli to po prostu pasjonaci, którzy widzieli w tym, że my też tak chcemy, że nam się chce, że jesteśmy ambitne. I zazwyczaj odbywało się to właśnie w taki sposób, bo nawet jeżeli próbowałam, czy próbowałyśmy razem z jakimiś partnerkami szukać wsparcia, no to zazwyczaj spotykało się to z brakiem odzewu, no bo też nie zawsze sport i wszystkie turnieje są tak zorganizowane, żeby jednak przyciągać i budować tą wartość marketingową, bo nawet jeżeli chociażby nie ma odpowiedniej fotorelacji czy wideorelacji z turniejów, tak jak chociażby jest PESEL 3, tak, gdzie tam jakby o wszystkim można się dowiedzieć, no to też automatycznie jest trudniej, no bo ktoś może pytać, no dobra, ale gdzie my Was możemy zobaczyć, tak, a kto później zobaczy nas jako partnerów gdzieś dalej, no i wtedy trudniej nam jest bazować faktycznie na jakichś liczbach, na takiej wartości też marketingowej, więc musimy bardziej bazować na takiej po prostu wartości mierzonej Sympatii, pasją. Tak, pasji i tak dalej tak. wspólnej. Czyli można powiedzieć, że tak, na razie taki wniosek, raz, po prostu pasja rodzi się z pasji, tak, czyli ktoś, kto kiedyś gdzieś tak dalej sam grał, tak jak wspomniałeś, tak, czyli prezes Intermarin po prostu gra, czuje to i chce być tego blisko, bo to jest jego pasja, to jest jedna rzecz, ale drugi ten aspekt marketingowy na liczbach, ilość wyświetleń, jakość relacji, jakość opisów, wielkość dotarcia i tak dalej. I to jest ten drugi, czyli ten pierwszy raz, czyli powiedzmy to po prostu czysta chęć wsparcia, druga faktyczna, bo to dzieje się na obu płaszczyznach, tak? Tak. Tylko ta druga. Druga to Chodzi mi o tą drugą płaszczyznę, tą już liczoną. Czy wy w jakiś sposób, czy ty jako sportowiec, czy wiesz na przykład jaka jest twoja realnie wartość marketingowa na przykład? Jak przedstawić tą wartość marketingową, którą posiadasz do sponsora potencjalnego?
tutaj myślę, że to zależy i jeszcze nie przeszliśmy do kwestii psychologii, Okej. a już odpowiadam psychologicznie. No. I tak jest chyba troszeczkę łatwiej, no bo chociażby łatwiej jest budować profil na przykład na Instagramie, na LinkedInie, na Facebooku, który już coś może znaczyć. Kiedyś to w sumie nie było takie oczywiste, no bo trudniej było gdzieś tam dotrzeć, tak? W różnych sportach, szczególnie na przykład takie, które nie były transmitowane gdzieś w telewizji, tak? Czy na YouTubie, czy w jakichkolwiek mediach. A teraz chociażby dzięki temu, że możemy budować swój wizerunek, on też może mieć jakąś wartość, no bo jeżeli mamy 10 000 obserwujących, no to dla potencjalnego partnera jest to na pewno bardziej korzystne, no bo on o tym wie, że gdzieś dotrze do jakiejś większej grupy odbiorców. No czy chociażby to, na jakim poziomie jesteśmy i gdzie możemy dzięki temu się pokazać. Bo nawet pomyślałam o tym, że pewnego czasu, jak miałam jakieś dobre sezony, gdzie grałam na przykład jakieś finały, mecze o miejsca w telewizji, no to później mogłam dostać statystyki, tak, od organizatora turnieju, ile osób obejrzało ten finał. No i to dla mnie to są już takie konkretne liczby, z którymi ja mogę iść do potencjalnego partnera i powiedzieć, ale mój mecz widziało 200 000 osób na jakimś kanale telewizyjnym, więc jakby jest na pewno wartość dodana. Nie wiem, jak to zmierzyć i spieniężyć, pewnie się do końca nie da. 200 000. Ja nie mam dobrej pamięci do liczb, ale tak jak mi się wydaje, to gdzieś tam tyle było, nie? Więc jeżeli, wiedziałam, że nie wiem, był fajny sezon, było dużo medali, no ale wiemy też z psychologii sportu, że wynik to nie jest zawsze tylko to, ile pracy w to włożymy, tylko wiele różnych składowych, no to wtedy na pewno jest troszeczkę łatwiej. Inne osoby to oglądają, mogą rosnąć followersi na Instagramie, tak? Więc automatycznie te dwa kanały właściwie się napędzają. Aczkolwiek no, to jest trudne, nie? W wielu dyscyplinach. Myślę, że są takie dyscypliny, w których jest o wiele łatwiej, ale też jest mnóstwo takich dyscyplin, o których my nawet nie wiemy i nie znamy zawodników, pomimo że oni są na topie tak naprawdę kraju, No, a czasami świata. Już nie chciałem nawet tego poruszać. Chciałem unikać dyskusji piłka nożna versus reszta świata w Polsce. Tak, tych A porównuj tutaj i tak. wcale nie mówiłam nawet o piłce Nie? nożnej, nie? No dobra, to Kinga, no nie. zostawiam Ci, bo wiem, że już teraz myślisz tylko i wyłącznie o tym, Ojej. żeby nas tutaj rozpykać, tak? No właśnie, chyba wolałabym, żebyś mi zadawał pytania. tak patrząc, czekaj, muszę... tu jest moja. Słuchajcie, ale To ten jest moje, to side jest quest, bo Kinga wspomniała o kanałach. Czego Wy używacie? Jakie są w tej chwili najbardziej popularne kanały? Szczególnie tak myślę o SL3, jeżeli chodzi o Twoje dotarcie. Mówiłam, żebyś mi zadawał pytania. I niezręczna cisza zapanowała. To się wytnie. Nie, pocieszam się, że wciąż to i tak nie ode mnie zależy, które wylądują, tak, w dołkach, Dokładnie. więc... Nie do końca usłyszałem pytanie. Kanały. Jakich mediów, tak Okej, jakby, jakich kanałów, okej. jakie Wy kanały wykorzystujecie jako SL3? Co jest najbardziej popularne, czy gdzie w jakiś sposób buduje się te jakieś Okej. zasięgi potencjalnie? Myślę, że Facebook wciąż i chyba YouTube. Bo Wy macie też transmisję, prawda? Live Tak. z każdego, tak? Nie każdego. Mamy ogólnie transmisję z każdego spotkania, natomiast transmisje live są z jednego spotkania o 1 godzinie, bo powiedzmy o 1 godzinie gramy na 3 różnych boiskach. A, no tak. No i wtedy poprzez te ograniczenia na Facebooku różne wrzucamy jeden mecz live. Okej, ale gdzie? To jest transmisja poprzez Facebooka, tak? Tak, Poprzez na samym Facebooku jest. Okej. Dokładnie. Kinga, bo Cię rozproszyłem, to może chcesz jeszcze raz walnąć? Nie, tutaj trzymamy się zasad, Piotr, biorę to na klatę. tyle tematów. W ogóle dobrze, fajnie Tak. wyszło, że Ty jesteś akurat na końcu pierwszej rundy, bo mnóstwo tematów chciałbym z Tobą poruszyć i to w zasadzie ja Ci wyrzucę wszystkie te tematy, a Ty je poruszaj O. w takiej komisji jak chcesz, bo Ty znasz ten świat, można powiedzieć, zarówno siatkarza od profesjonalnego, pełni profesjonalnego poziomu, tak myślę tu o Niemczech, tak? Tak. Ale mówimy o toczce i przygotowania zawodów, czy zawodniczo? Zawodniczo. Zawodniczo, okej, No bo to ty- tak, ty- tak, bo ja 2 sezony w lidze niemieckiej To było rzeczywiście VfB, wystąpiłem. tak? VfB Stuttgart? Nie, co to Nie, było? ja byłem w Lipsku, jeden A, sezon, no. jeden w Zollingen, czyli w najwyższej lidze niemieckiej w Zapleczu. Okej, czyli jest ten aspekt pełne pro, jest też aspekt tej chwili, bo teraz w tej chwili trzeba to nazwać półpro, prawda? Bo dalej grasz... Jeśli mówimy o siatkówce plażowej, to znaczy nie wiem, czym jest Wiesz zawodowstwo. co, to ja może inaczej. O, To ja może poproszę ja Ciebie, lubię. Ty i tak No. zadam to pytanie, poproszę Ciebie, żebyś mi rozkminił, gdzie się kończy hobby, gdzie się zaczyna amator, gdzie wchodzi półamator, a gdzie jest pełne pro. Wszystko bym podzielił niestety na Twoją- pieniądze. A, okej. Tak. Trudne ci się trafiło pytanie. No. Czyli dla No, mnie powiedz mi zawodowstwo zaczyna się wtedy, kiedy jesteśmy w stanie żyć z tego. Czyli jakby koszty, jakie ponosimy,
nie są na tyle duże, nie wiem, z jeżdżenia na mecze, żebyśmy byli w stanie się z tego utrzymać miesięcznie. Utrzymać, czyli nie wiem, zapłacić za mieszkanie, pójść do Lidla na zakupy, tego typu rzeczy. Wydaje mi się, że Było, będzie reklama. Zaraz będzie banner sponsorski. jak sobota to? Do Lidla. No ale czyli co? Czyli dla mnie pełny zawodowstwo, No. znaczy zaczyna się wtedy, nawet nie ile czasu poświęcam na to. Ja powiedziałbym, że nasza dyscyplina, jakby moje kingi w tej chwili, nie nazwałbym nas zawodowcami. Ale Chociaż- na przykład nazwałabym nas profesjonalistami. Tak. Że O, możemy profesjonalnie do tego podchodzić Tak, i nie mieć z tego kasy, nie? tak. Słuchajcie, czyli wychodzi na to, że sport amatorski ma dużo więcej wspólnego ze startupami niż myśleliśmy. Że możemy to robić profesjonalnie, a i tak nie mieć z tego kasy. No ja tutaj nie odpowiadam sobie profesjonalnego podejścia, tak, Tak, patrząc tak, z czasami na moje pewnością. przygotowania. Czasami uważam, że poświęcamy więcej czasu niż ci zawodowcy, którzy rzeczywiście mają z tego większe pieniądze. Mają zaopiekowane różne Tak. tematy, którymi nie muszą się przejmować, na przykład tym, żeby zorganizować wyjazd. Tak. No, to jest też ten bardzo ciekawy w ogóle temat. Znaczy, bo nie chcę odbiegać troszeczkę, ale patrząc nawet na trefla, tak jest ile. Organizm też potrzebuje odpoczynku, tak? Są to 2 mecze w tygodniu zazwyczaj, 2 godziny na trening dziennie i od cholery pracy marketingowej pewnie. To podejrzewam, że w tej chwili więcej mają obowiązków marketingowych W ich profesjonalnych. wykonaniu? Nie powiedziałbym. Też bym nie powiedział. Nie raczej powiedziałbym, że jakby czas ten, jaki poświęcają na to, to jest też z obowiązku, nie z przyjemności. Zacznijmy od tego, bo my też zawsze jak w umowach mieliśmy na hali, to ten czas, nie wiem, to jest jeden dzień w miesiącu, gdzie zawsze się wymieniają ci zawodnicy. Więcej tego czasu poświęcają czasami po sezonie, kiedy umowy kończą się, nie wiem, są do lipca, sezon kończy się w maju i czasami zawodnicy zostają jeszcze na miesiąc, żeby tam chwilę jakieś te akcje typu pójść do szkoły, pocałować dziecko, pomachać. To jest, słuchaj, jeszcze jedno muszę Ci zadać to pytanie, bo znam Cię chwilkę, tak? Tak. Nie to, że się znamy dobrze, ale znam Cię trochę. Jednak Ty poświęciłeś w cholerę życia sportowi, tak? I w zasadzie można powiedzieć, że to jest... Postawiłeś Zawsze starty coś na za sport, coś, tak? zawsze coś za coś. Kinga powiedziała dzisiaj o tych kosztach i ona chyba też nie włączyła tego kosztu, że to jest zawsze coś za coś. Czyli dla mnie to, że jedziemy sobie na zawody, to nie jest też koszt, że jedziemy, ale poświęcamy jakiś czas tutaj. Musimy wziąć zwolnienie. Nie wiem, w moim wypadku na przykład w tej chwili, jak jestem nauczycielem na uczelni, muszę wziąć zwolnienie z tego dnia, bo muszę gdzieś tam pojechać. Nie? Jakby jest kilka jeszcze takich dodatkowych kosztów, że to jest coś za coś, nawet nie wiem, kwestia życia osobistego. Wielu zawodowych siatkarzy, też tych co znam, też ma kłopot z nawiązywaniem jakichś znajomości, ze względu na to, że ich życie to jest zamknięta przestrzeń tylko wokół siatkówki. My lekko jesteśmy Świrami. upośledzeni. Nie, upośledzeni, bo otaczamy się głównie ludźmi z naszej dyscypliny. Nie idziemy na domówkę, gdzie spotykamy weekendami, gdzie spotykamy się z ludźmi z innego świata. Jak wygląda nasz weekend? Często gadamy o siatkówce. No, Jakby nie da się przejść obok tego. Ja wiem, jak wygląda Twój weekend w sezonie. Wstajesz rano, od razu już jesteś ubrany na następny mecz na plaży i tyle. No, wyjeżdżam gdzieś tam dzień wcześniej, ale i wokół siebie mam też ludzi, dlatego mówię, że jestem upośledzony, bo w jakimś stopniu nie poznaję życia z innego punktu widzenia. Nie oszukaliśmy, była przerwa w transmisji, ale mu wcale nie pomagamy. Tutaj każdy chce wygrać, także czekaliśmy na Was, żeby było nagrane. Ale pamiętaj, jak osoba, z którą robisz wywiad gada, to jej nie przerywaj. Także niech sobie gada. Proszę nie No, oszukiwać. na Wajlek, tak zapowiedziałeś. Proszę nie to. oszukiwać, bo musimy Przesunęliście mi 13. Ja bym chciał, żebyśmy cofnęli na kamerze, jak ona była ustawiona. Tak jak Miałem nadzieję, że tego nie wypatrzę, ale tak, ale to nie było specjalne. A mamy jakieś tam pytanie? Było coś jeszcze do mnie? Bo ja co? Nie, graj. Bo ja za chwilę Czy Nie, trafisz? nie, siadam. już pytanie Czy poleciało, teraz trafisz? możesz To było wbijać. pytanie. Zasłużyłeś. Wow! Uff, Wiecie jak jest. Ty, ale, moje się niebezpiecznie ale 15 jest twoja, ona ma zostać. Nie, moje jest 7, 8, 9. A twoje jest 7, 8? Moja była 15. A, okej, dobra, sorry. A, bo nie po kolei poszliśmy, co nie? A, dobra, okej, sorry. Sorry. O, dobrze, jest w tym strategicznie trudnym miejscu. Tam jak coś uważaj na obrazy. Ła! Ale chciał trudno. Ciężko. Dobra, to nie wypada, żebym ja też tak, ale to...
Weszło. To ja na szybko jeszcze tylko coś tam uderzę, żeby Mateuszowi szybko dać. Dobra, widzę swoją jeszcze jedną, to chociaż tyle. lecimy, O nie. czyścimy stół. Nie. O Uf. nie. Ja jednak muszę sobie grać. Dobra, to Patrząc na... Mateusz, zanim dokonamy dalszej gry, jedno pytanie. Od tej strony, tak jak wspomniałem, od tej strony technicznej, tak? Bo mówiliśmy dużo właśnie o tym, że pojawia się ktoś, dużo przychodzi po prostu z odrobiny szczęścia. Przychodzę tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że jesteście lepiej Muszę oświetleni was po prostu odsłonić? przy tym. Nie, żeby też zasłonię. Okej, dobra. Bardzo Mówiliśmy o tym, że jest odrobina szczęścia w tym wszystkim, ale okej, powiedzmy, że to szczęście zapukało. Tak, to szczęście zapukało, pojawiła się informacja, napisz do tej osoby. Tak, ta osoba chce z tobą porozmawiać, tak? Jak to technicznie wygląda? Tak krok po kroku, jak wiesz, jeżeli takie podstawowe aspekty, które się dzieją od tego momentu, tak? Jeśli pojawi się taki kontakt, jakby mam przygotowaną ofertę, którą wysyłam do takiego potencjalnego partnera. W takiej ofercie zawarte są informacje o lidze, tak? Czym jest liga, ilu zawodników grało historycznie, ile drużyn, ile mamy drużyn, takich wielkich firm, korporacji gdzieś tam, powiedzmy, nie tylko tutaj w skali Polski, tylko w skali całego świata, bo i takie firmy naprawdę, może tutaj nie będę wymieniał, ale Nie, no spokojnie. Okej. Znaczy, to są, wiesz, tak, jeżeli chodzi o Intela, jeśli chodzi o port, wspieramy wszystkich, którzy wspierają sport, także śmiało, tak? Mówię obojętnie nie, jak no, postaci. jakby przedstawiam, tak, że jestem partnerem, który jest potencjalnie godny zaufania dla takiego partnera, tak, przedstawiam, jakie firmy nam zaufały. Na przestrzeni lat, no oczywiście nie wymienię tutaj wszystkich, ale tak jak wspomniałeś, tak, Port, Gdańsk, gdzieś Wirtualna Polska, gdzieś Intel, PKO BP, Hapag-Lloyd, no dużo takich powiedzmy firm znanych tutaj grało w rozgrywkach. Jest to też, myślę, że no takim dowodem na to, że jestem tym osobą godną zaufania, skoro takie firmy nam zaufały i grają tyle lat w rozgrywkach. Dla mnie też takim argumentem, który przedstawiam zawsze, jest to, że mamy pewien limit drużyn, które mogą występować w lidze, no z uwagi na brak dostępności hali. No tutaj no myślę, że wszyscy potwierdzą, jak to wygląda z tymi halami w Trójmieście. Mamy po prostu ten limit drużyn, no i historia wygląda tak, że w zasadzie jak już ktoś gra, no to gra od wielu sezonów. Rzadko jest tak, że któraś z drużyn się wycofuje, no bo wie, że te po prostu miejsce by straciła, więc powiedzmy, że co sezon jest taka sytuacja, że jest teoretycznie więcej chętnych niż tych miejsc. Też w ogóle, co mnie bardzo zaskoczyło we wcześniejszych rozmowach z dużymi brandami, już takimi dużymi na poziomie pro, że oni wchodzą w zasadzie w sponsoring sportu bardzo często tylko i wyłącznie ze względu na inne firmy, które już sponsorują tą drużynę, tylko po to właśnie, żeby być razem z nimi, tak, żeby móc z nimi chodzić na te same mecze i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o taką wartość, wracając do tej oferty, o której wspomniałeś, mówimy o tych firmach, tak jak powiedziałeś, ale jeszcze jest jakaś wartość, że współpracujesz z nami, osiągniesz korzyść X, tak? To... Jakby no przedstawiam właśnie ilu zawodników gra, przedstawiam te wszystkie działania takie, może nie nazwałbym tego marketingowe, natomiast budujące community, tak? Fanpage'a na Facebooku, to zaangażowanie ludzi, gdzieś tam są jakieś wywiady, na tle jakiejś ścianki z partnerami, są magazyny prowadzone, są zdjęcia profilowe dla każdego z zawodników. Taki zawodnik ma zdjęcie na tle tego, powiedzmy, logo. Także ta jakby ekspozycja partnera, który tutaj wchodzi ze mną w współpracę, jest na dość wysokim poziomie. No i myślę, że poprzez sport jest to dla niektórych potencjalnie gdzieś tam szansa na pokazanie się wśród nowej grupy odbiorców. Okej, to zostawiam Ci dalej, ale tego jeszcze graj, ale z ciekawości zapytam, czy ktoś z Was w ogóle kojarzy takie pojęcie jak AVE? AVE? Advertising Value Equivalent? Kiedykolwiek słyszeliście o tym? Myślę, że skoro się nikt nie odzywa, to chyba nie. W Rzymie to słyszałem, ciekawość. jak mówili Tak? AWE. Tak, nie takie AVE. Marketingowcy, widzisz. Kurde, chyba mi jedno zostało. No Tak? dobrze. No. No widzisz? Mateusz, Mateusz, zastanów się. no właśnie. Mateusz, o, Dobrze, Ciężko się wytnie, nie? wiedział, że Ale się patrzy w ostatnim momencie, nie? Ja tutaj, wiecie, czuwam nad tymi moimi W ostatnim momencie Kto po był, prostu. Bartek czy Kinga? Bartek. To Bartek. był, Ja byłem, no. Bartek, to dajesz.
Sorry. Kurde, widzisz, wybiliście Ale mnie to z- jest już było rywalizacja. No, Już tutaj było wiesz. dobrze. A już było No mercy, już było tak dobrze. No. To jest Wstawka trudniejsza seria pytań, Bartek, do ciebie. Słucham. Malbork. Czy... W kontekście Malborku, powiem inaczej, bo nie chcę też powiedzieć, co się dzieje, jak się nie spina? Co się dzieje, jeżeli nagle robisz wszystko, co możesz? Wiemy, że bardzo często tak jest, tak jak powiedziałeś, że chcę to zrobić. Powiedzieli, okej, ale nie doszacowałeś. I panika, a już jest kilka tysięcy biletów, tak? Czy kilka tysięcy osób zapisanych, drużyny pozapisywane, globalny event i tak dalej. I nagle wiesz, o nie cholera, to się nie zepnie. Co się dzieje, jak się nie spina? Kurczę, no stres, nie? I to tak, że... W sumie Kinga, to powinno być pytanie do ciebie. No właśnie Ale- bardziej tak. No właśnie od razu powiem, że stres w sporcie jest bardzo ważny, znaczy ogólnie jest bardzo ważnym, nie tylko szkodliwym zjawiskiem, bo mobilizuje. Na pewno, tylko jak jesteś sportowcem, no to no przegrasz. No i no, oczywiście, jeżeli jesteś zawodowcem, no to jest zupełnie inna sprawa, no ale jeżeli jesteś amatorem, no to z założenia, jak przegrasz, no to raczej nic się nie stanie, a jeżeli jesteś organizatorem, no to tak jak Mateusz wie, no to jak się nie zepnie, no to nie jest tak, że nic się nie staje, tylko to jest zawsze no, budżet po prostu, który no, ty pokrywasz koniec końców, nie? Ale rzeczywiście no też takie czasy, tak jak Kinga zauważyła, no potrafią dodać takiej dosyć dużej kreatywności i jednocześnie no, szukanie rozwiązań po prostu, nie? No bo to w sumie tak samo jak w biznesie, no to tak samo w organizacji, no to jest po prostu szukanie rozwiązań i starasz się tak wykombinować, żeby po prostu nie było takiej sytuacji. Myślę, że jak już to robisz no tyle lat co Mateusz i jak już masz taką kontynuację, no to wiesz mniej więcej, czego też się możesz spodziewać. I jakie są takie koszty, których za pierwszym razem nie przewidzisz, albo też no jak koniec końców to wychodzi, że nie wiem, tutaj musisz zapłacić taki podatek, tutaj taki, więc wiesz mniej więcej, ile ci zostaje przychodu. No ale za pierwszym razem, no to na pewno no, nie jest to super sytuacja, no na pewno. No tak, bo ja podejrzewam, że wiesz, że ty w sobie to masz tą energię, żeby... Znaczy to jest założenie w tej chwili moje, może niepoprawnie o to pytam, ale wiesz, wydaje mi się, że masz sobie na pewno tą energię i gdyby nie było aż takich perturbacji, jakie były w Malborku, to podejrzewam, że na jednym turnieju by się nie skończyło, tak? Wiesz co, myślę, że też nie skończyło się dlatego, że już byliśmy mądrzejsi o to, czego nie wiedzieliśmy właśnie za tym pierwszym razem. No i nie chcieliśmy powtórzyć tego stresu z jednej strony, a z drugiej chcieliśmy zrobić krok naprzód, bo my zrobiliśmy tylko turniej męski, więc chcieliśmy po prostu trochę ten turniej rozwinąć, nie robić tego samego, no a to wymaga no, dużo większych środków po prostu, których wtedy nam się nie udało zdobyć, ale może i dobrze, bo to było, my zrobiliśmy ten turniej w 2019 roku, więc tak, jeżeli to by wyszło covidowo, no to też mogłoby być no, zupełnie inaczej, także może dobrze wyszło. No tutaj może być sytuacja trochę szczęścia w nieszczęściu. No, trochę tak. może trochę tak, no dokładnie. Dobra, jedziesz. No, to jadę. Dawaj swoją i będzie już. No właśnie tutaj tak zostały mi Ty Mateusz, jak najlepszych coś wiesz, miejscach, jeżeli te, które... Tak? No, bo też ja wiem, że wiesz, masz ograniczony czas. Czy jeszcze jakieś będzie do mnie coś? Nie, Temat? poradzimy sobie. Bardzo Przepraszam ci- was najmocniej, ale... Nie, stary, to bardzo ty masz dziękuję. największy Ja ci biznes bardzo nas dziękuję. wszystkich, więc wiesz, Tak, dokładnie. my jesteśmy piątkami na tym, miło Tak, było. Do Mateusz zobaczenia. właśnie idzie organizować Widzimy się. naszą ligę, także wiecie jak to jest, no niestety. Widzimy się w No, środę. jeżeli Dzięki chcesz, to bardzo. się Ja Zobaczymy też się w jestem. środę. Tylko ja na meczu o 9 I dziękuję mam ci w ogóle bardzo o za to jakiej przeze mnie. godzinie, co to mamy? Maciek tam Ty może jakieś, Tak, ja muszę, dziękuję. nie, ja muszę jakieś wspólne zdjęcie, bo mi na uczelni nie uwierzą, że ja się zwolniłem No dla właśnie, podcastu. wszyscy, co? Tak, jak póki jeszcze Mateusz jest, Tak, jak możemy. Mateusz? Kinga, moja droga. O, dobra, teraz przyjemniejsza część. Tak, przyjemniejsza część. Tak, rywalizacja to ta przyjemniejsza część. Kinga, to lecimy ten konto, który w zasadzie wcześniej został ruszony, troszeczkę tej psychologii sportu i tak dalej. Ja chciałem też zapytać o wpływ ewentualnie właśnie tego aspektu. Kurczę, nie chcę zadać to pytanie tak, żeby nie sugerować odpowiedzi. Ale z punktu widzenia psychologii sportu, czy spotkałaś się może z sytuacją i jak w zasadzie na to można reagować, jeżeli chodzi o trudności finansowe? Czy czujesz, ty jako osoba pracująca przy psychologii sportu, czy to jest coś, co się pojawia na rozmowach? No jasne. No to tak jakby w sumie zadać pytanie, czy nasze gdzieś tam finanse mają wpływ na nasze życie. No mają, nie? No bo to determinuje gdzieś tam jakość naszego życia i jednak trzeba pamiętać, że bycie w sporcie to jest gdzieś tam na czubku jakiejś piramidy, bo dotyczy jakiegoś rozwoju, nie? Że ty dążysz do tego, żeby się rozwijać.
no ale jednak wciąż jesteś człowiekiem, który ma potrzebę mieć dach nad głową, tak? Potrzebę bezpieczeństwa, mieć co zjeść, nie? To są takie dwie najważniejsze, wiadomo, dochodzą jakieś tam potrzeby relacji i tego aspektu społecznego i mają jak najbardziej wpływ. I teraz to, co mi gdzieś tam przychodzi do głowy właśnie na podstawie moich doświadczeń pracy ze sportowcami, to jedna grupa sportowców, zawodowców, którzy mogą żyć ze sportu, no jest taka, że nie zawsze oni dostają kasę na czas, mówiąc tak najprościej. To znaczy pojawiają się zaległości, klub gdzieś tam nie wypłaca tych finansów. No jasne, klub nie płaci mi pensji, no ale przecież mieszkanie muszę zapłacić, opłaty muszę zrobić i za coś jeszcze muszę żyć, więc to automatycznie gdzieś determinuje stres, jest tam z tyłu głowy, że muszą pojawić się wyniki, no bo może jak będą wyniki, no to sytuacja finansowa się poprawi. A druga grupa sportowców, tych, którzy no, nie żyją zawodowo ze sportu, czyli są no, amatorami, pasjonatami, czyli tak naprawdę potrzebują zarobić na swoją pasję. I o ile na przykład tutaj my pochodzimy z siatkówki plażowej i to nie jest drogi sport, no bo w sumie teoretycznie niewiele potrzeba, żeby móc trenować i się rozwijać, a szczególnie w Trójmieście w okresie letnim, ale są sporty, w których naprawdę na przygotowania, na sprzęt trzeba wydać bardzo duże kwoty. Okej, już rozmawialiśmy o tym, że nie jest łatwo załatwić z partnerów, sponsorów, kogoś, kto nam pomoże w tym aspekcie finansowym. Więc pracujemy więcej, tak? Pracujemy, no i myślimy o tym, jak to spiąć, żeby starczyło nam na życie. Ktoś ma rodzinę, no bo często to są osoby, które przecież już mają swoje rodziny, więc ta odpowiedzialność finansowa też spoczywa na nich. No a jednocześnie potrzebują mieć środki na swoją pasję. No i tutaj często dochodzą takie kwestie w sumie takich kosztów też, o których mówił Piotrek, czyli chociażby rodzina jest razem, no i załóżmy tutaj mąż rywalizuje w jakiejś dyscyplinie, no i wydaje dużo kasy na przykład na sprzęt, na przygotowania, tak? No i pojawia się, no dobra, ale może pojedziemy na wakacje, tak? No nie bardzo mamy za co, tak? Albo z czego tu zrezygnować, jak to gdzieś wszystko połączyć. No i ja spotkałam się z tym, że faktycznie to jest bardzo obciążające psychicznie dla tych osób, no bo to jest trochę takie walka z samym sobą. Że z jednej strony chce się być odpowiedzialnym człowiekiem, no i potrzebujemy tych środków, a z drugiej strony chcemy się rozwijać, mamy w tym poczucie sensu. No i jak tym balansować, a jeszcze wiedząc na przykład, że to kosztuje tyle i tyle, a jakikolwiek chociażby wypadek, na przykład w motosportach, no sprawia, że na naprawę samochodu no, wydajemy kwoty rzędu kilkudziesięciu, kilkaset tysięcy złotych, nie? To już jest kolejna paralela z tym, z życiem startupowca, tak? Z czego zrezygnować, żeby budować startup, z czego zrezygnować, żeby uprawiać swój ukochany sport, tak? Z wakacji i tak dalej. dokładnie, nie? I to naprawdę jest, myślę, taki powszechny problem sportowców, nie? Bo my patrzymy na to, że widzimy sportowców jako te największe gwiazdy, którzy faktycznie są w topie światowym i oni nie muszą o ten aspekt no, gdzieś tam sobie zawracać głowę, ale jest masa sportowców i ja zwykle z nimi współpracuję, tak? No bo mamy ich większość, którzy no, już muszą o tym myśleć, tak? No bo sporty, dziecięce, młodzieżowe zazwyczaj są wspierane przez jakieś publiczne środki, tak? Ministerialne na rozwój. No ale jak to już się staje dorosłym, ale nadal młodym, tak jak my tutaj oczywiście wszyscy, no to już Daj spokój. to już nie zaliczamy się do tej grupy, nie? Że możemy pozyskać jakieś takie wsparcie no, z tych środków ministerialnych, tak? Z jakichś dotacji, no tylko jednak potrzebujemy no, czegoś innego. Chociaż teraz na przykład, widzę, że właśnie my jesteśmy w takiej najgorszej grupie, bo na przykład dla seniorów teraz mamy coraz więcej, tak? Wsparcia seniorów, na przykład 50+, 55+. Są organizowane jakieś inicjatywy, tu jest trochę łatwiej, tak? Ale tak w wieku, tak myślę, 25, Tym produkcyjnym. 45 tak lat, no. tak? No, pod względem performance'u tak. najlepszy to jest wiek, nie? Tak około 30 roku życia. No to nagle się okazuje, że tutaj już trzeba myśleć samemu, nie? To, czyli brać tutaj za to już trzeba po odpowiedzialność. prostu się w jakiś sposób sprzedawać, tak? Znaczy mówiąc już oczywiście kolokwialnie, tak? Umieć w Tak. jakiś sposób też pokazać tą wartość. W ogóle mam pytanie odnośnie tego, co powiedziałeś do was wszystkich, bo rozmawiałem z jednym działaczem, nie będę mówił jakim działaczem, on wie pewnie jak to ogląda. Rozmawiałem o tym problemie, o tym aspekcie. I słuchajcie, to co usłyszałem, że na przykład odnośnie tego, co mówiłaś, że prawdziwy talent, że ta osoba, która naprawdę chce, to ona znajdzie sposób i to widać, że on jest zaangażowany i to przez to, że ta osoba jest tak zaangażowana, to znaczy, że ona będzie tym lepszym sportowcem.
I wiesz, że to wiesz, no, tak tego typu rozmowa, że oni nie chcą wspierać, bo tak naprawdę ten prawdziwy talent to znajdzie sposób, tak jak wiesz, porównuje, że Pele grał bez butów, czy wiesz, tego typu rzeczy, tak? Czy to nie są trochę takie już myślenie takiego nie dziada dzisiaj, trochę? no, Mówiąc, no. myślę, że nie No dzisiaj i trochę. przede wszystkim, kurczę, no nie da się być we wszystkim najlepszy. No jeżeli jesteś top 10 w swojej dyscyplinie na świecie, no to no jesteś specjalistą w tym, a nie w sprawach biznesowych, nie w tym jak, nie wiem, jak prowadzić swoje social media, jak ogarnąć to biznesowo tak, żeby pozyskiwać swoich sponsorów, no bo to też jest umiejętność, nie? I to nie jest tak, że to się bierze znikąd, na to też potrzeba czasu, a jak na to poświęcisz czas, no to nie będziesz miał czas na trenowanie chociażby. No ale z drugiej strony, no w tenisie zarabia setka, jak jesteś tam, nie wiem, 120, 150 kasy nie masz tak naprawdę i też ledwo, no jakoś tam spinasz ten budżet, nie? W tenisie moment wejścia chyba też jest ciężki, no nie? Już w innych dyscyplinach. Jakby tam już od dzieciaka musisz bazować Tak, na tak, jakimś tak. budżecie. To jest chyba jedna z niewielu dyscyplin, gdzie chyba ja nie znam, tak jak mamy piłkę nożną, gdzie oczywiście z faweli znajdywaliśmy jakieś talenty. W tenisie, nie wiem, może wy znacie, ja nie znam stop pewnie z setki czy stop 200 zawodników, którzy wyszli z biednych jakichś familii i stali się jakimiś wielkimi zawodnikami. No, Chyba Wiecie, to jest siostry Williams. Historia Nie? Lewisa okej. Hamiltona, historia Okej, Lewisa że- Hamiltona, tak, teoretycznie, tak, który, wiesz, gościu jako jedyna osoba, tak, która weszła do Formuły 1 nie będąc milionerem wcześniej, tak? Tak, bo tak to zazwyczaj każdy w jakiś sposób, jeżeli się To dostaje do jednak Formuły tam 1. inwestycja w to, ale Tak. coś rzeczywiście, był film ostatnio o no Williamsowych ja i tam tak sobie pomyślałam, że wiecie, na przykład w tenisie, nie? 19-latek ma już 15 lat doświadczenia w tenisie, tak? No bo tam w takim wieku się zaczyna, no i to jest tak samo jak mówimy, no chociażby o biznesie, nie? Jeżeli już w jakiejś branży jesteśmy długo, działamy, no to stajemy się specjalistami, no i później jest dużo, dużo ciężej. Nawet to, co ty powiedziałeś, przywołałeś jakieś historie, no jasne, że one są. Tylko ja na to też patrzę, że sport dzisiaj, no zresztą tak samo jak biznes, rozwija się tak szybko, mamy tak zaawansowane technologie, że naprawdę ten talent to jest jakby tylko taki początek, który ułatwia, a cała reszta to jest ciężka praca i też element szczęścia, żeby trafić na odpowiednich ludzi i znaleźć się w odpowiednim miejscu. I w odpowiednim sporcie to jest inny Dokładnie, temat, i w tak? odpowiednim sporcie, więc tutaj, no nie, jakby jasne, że są takie historie, no ale ile mamy też takich historii, które no, nie są upublicznione, to znaczy, że ktoś miał talent, ale nigdy na tym szczycie się po prostu nie znalazł. Tak, Żadne czyli- mainstreamowe medium To nie jest- napisze o tej historii, bo ona jest nudna, bo nikt go nie zna. Ja się cieszę strasznie, że to poruszyłeś, bo to jest jeden z powodów, dla którego w ogóle się to zabrałem, wiesz, że świadomość tego, że ile ludzi rezygnowało, bo nie było stać ich na porządne wyleczenie kolana. Tak. Tak, ile osób rezygnowało ze względu na to, że okej, mam do wyboru, wiesz, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, czy jechać na wakacje, czy uprawiać sport, to okej, to jeszcze jest, wiesz, to jest takie trochę miałkie, tak, ale są ludzie, którzy faktycznie mają, tak, czy opłacić rachunki i zjeść w tym miesiącu, czy uprawiać sport, bo i takie sytuacje też, Tak. z takimi sytuacjami też się spotykałem, no to wiesz. Jasne, ale tutaj wiesz, mówimy Ciężkie też strasznie. o dorosłych, a ja bym nawet się cofnęła szybciej, bo to są akurat badania, które pokazują, ile dzieciaków odpada ze sportu, bo rodziców po prostu na to nie stać, albo jest tak utrudnione to logistycznie, żeby dziecko na przykład zawozić na trening na drugi koniec miasta. No to skąd mamy się przekonać, czy ten 13-latek kiedykolwiek zostałby topowym sportowcem, skoro no nie ma takiej możliwości, nie? Jak ktoś nie siedzi w tym sporcie, to łatwo jest widzieć wszystko tak, no, tak kolorowo, tak jednoznacznie, a to tak nie wygląda niestety, nie? I tutaj myślę, że wszyscy, którzy są w sporcie, to potwierdzą to, co mówię. Mówiąc o sporcie. Dobra, teraz Szanowny panie. mniej przyjemna część. No to zobaczymy, może to jest ukryty talent. Dobra, teraz mogę powiedzieć, że przynajmniej są gorzej ustawione niż miałam poprzednio, więc... Bo tych nie mogę ruszyć, bo to są moje, tak? Bo ja nie mogę... Ty masz 1, 2, 3. Nie, mam 4, 5, 6. A nie, 4, 5, 6, okej. Ale nie mogę trafić w swoją Ja mam- najpierw, ja mam nie? jeden. Bo to wtedy będzie... Tak. Jeżeli trafisz najpierw swoją, to odpada. Słuchajcie, to... Tylko nie w kamerę. A, w kamerę, tak? Ja nie wiem, jak mam to trzymać, żeby to... Dobra, przynajmniej... Element stresowy Jeszcze Peter jakoś- wprowadziłeś. jeszcze jakoś to Wprowadziłeś wyglądało element przynajmniej teraz. stresowy i tyle. Szanowny panie Piotrze, Pokaż, na co cię stać. pokaż na co cię stać. Ilku, to my poruszaliśmy już ten temat semi, pro i tak dalej, ale ja chcę się ciebie zapytać, jeżeli to niewygodne pytanie, to mi powiedz, co się wytnie. Odnośnie tej szkółki, bo ja jakieś ploty słyszałem, że chcesz ruszyć jakąś szkółkę.
No to jest niewygodne pytanie, bo ta szkółka już ruszyła. Tak, to jest niewygodne pytanie, jeśli jesteśmy nieprzygotowani, chciałem tutaj zaznaczyć, bo jest Open Beach Academy od zeszłego sezonu i ona działa. Tak? I ja potwierdzam, że działa bardzo Tak, Okej. dobrze. Miałam okazję tak. testować. Gdzieś tak, dokładnie. Gabuła Bardzo też dobra czek- lekcja z tego wychodzi dla was wszystkich. Róbcie research. Róbcie research. To, co powtarzam, sam tego nie zrobiłem. Ale Dobrze to, czy... powiedziałeś, że znacie się z Piotrkiem bardzo dobrze. Nie, bo ja nie mam czegoś Tak, takiego jak no, Instagram. na szczęście Jestem mamy- jedynym marketerem na ziemi, który nigdy nie miał Instagrama chyba. Tak. Także wiecie. Ale Zatrudnienie. to odnośnie tej szkółki chciałem cię podpytać. Wracając jeszcze do samego początku rozmowy. Ale ja wiem, że ty jesteś ogarnięty, jeśli chodzi o te poszukiwania, bo już coś tam wiesz, wcześniej się znamy i tak dalej. Aha. Jeżeli świadomość tego, że tych sponsorów można znaleźć, posiadasz, o to mi chodzi, tak? Świadomość tak, Tak. jakby... No ale pracowałeś też, Tak, masz tak, tylko tak. Nike, tak, były tego typu współprace, jakieś kontakty i tak dalej, masz kontakt do tych ludzi. Tak zastanawiam się, chciałem ci zadać to pytanie z przeświadczeniem, że powiedzmy osoba o troszeczkę wyższej świadomości marketingowej, jak podeszła do tematu poszukiwania sponsorów, bo na pewno tam jakieś tam składki pewnie i tak dalej, ale na bank rozmawiałeś z jakimiś sponsorami na temat tej szkółki. Zacznijmy od tego, że żeby taka szkółka, nazwijmy to, lubię słowo akademia, jakoś to tak brzmi dla mnie lepiej, nie wiem czemu. Pro. Bo pracujesz na Szkółka, uniwersytecie. tak, szkółka dla mnie tak brzmi, jakby szkółka piłki nożnej mi się od samego początku kojarzy, ale nie jest w tym nic złego. Jeśli mówimy o pieniądzach potrzebnych na to, żeby powstała akademia, to zacznijmy od tego, że jeśli chodzi o naszą dyscyplinę, siatkówkę plażową, na początek potrzebne jest miejsce, co też niełatwo dostać, bo to wszystko zależy. Każda część plaży, nie wiem czy jest tak w całej Polsce, ale na pewno jest tak w Sopocie czy w Sopocie na pewno, nie wiem jak w Gdańsku czy w Gdyni, należy do kogoś. Czyli żeby otrzymać jakąś część plaży, muszę się na początek skontaktować w tym wypadku albo z miastem, co nie stać mnie na to, żeby postawić tam na pewno boisko, czy tak jak w moim wypadku, dogadać się z knajpą, w tym wypadku M15, żeby w ich przestrzeni móc postawić tam kilka boisk. I tak wyglądało to u mnie. I to był jakby łatwy początek. Potem mówimy o aspekcie kolejnych finansowym budowania boisk, Siatki, boiska, zakupu linie, piłek, piłki. tak. To I też są to niemałe wydatki. Mateusza gdzieś tam w tej chwili nie ma z nami, ale to też wcześniej nawiązywaliśmy do tego. Wszystko odbywa się na zasadach znajomości, czyli nikt nie zainwestuje w moją akademię, bo jestem Milewicz. Wszyscy zainwestują, spoko, pomożemy. Więc to nie jest na zasadach wyciągnięcia dla nich czegoś z tego. W tym wypadku na jeden sezon na pewno to nie jest inwestycja. Długofalowo może być, ale oni lekko idą na to w ślepo. To znaczy nie wiedzą, co z tego może gdzieś tam wyjść. Mogą powiedzieć, ok, ten Ilewicz jest fajny, jako zawodnik gdzieś tam coś czasami osiągnął, spoko, jeśli chodzi o kontakt medialny, nie wiem, ma jakiś tam fanpage'a, czy tam funkcjonuje gdzieś tam w social mediach, może to gdzieś tam się sprzeda, ale to jest na odcinku jednego sezonu, to jest takie błądzenie po omacku lekko jeszcze. I na tej podstawie oczywiście widzę, już niedługo mam kolejne spotkanie, jeśli chodzi jak powinien wyglądać ten nowy sezon, jeśli chodzi o akademię. Będzie ona dalej działać, może wcześniej gdzieś tam się zacznie, bo zacząłem ją w tym sezonie w lipcu, czyli w momencie, kiedy już jakby sezon ten nasz taki plażowy, docelowy zaczął. I zobaczymy, co ten nowy sezon przyniesie, ale znowu sponsorzy to cały czas odbywa się na zasadach znajomości, może w tej chwili już inwestycji, czyli już patrzą na to, tyle osób przychodziło na zajęcia, ja przygotowałem 2 eventy też duże, jeden dla kobiet, jeden taki nazwijmy to open, gdzie mogli wystąpić amatorzy. On w jakim stopniu się sprzedał? Sprzedał pod względem takim, że dużo ludzi na nim się pojawiło, ale wciąż uważam, że i tak sponsorzy też na to patrzą. Pojawiło się mało kibiców. Jakby nie mam, może wy też macie jakby na to pomysł, jak przyciągnąć ludzi do oglądania siatkówki plażowej. To znaczy, żebyśmy na naszych meczach nie przychodzili tylko znajomi,
ale przychodzili kibice, bo mało chyba na tle Mistrzostw Polski też jest mało kibiców. Ja byłem w tym sezonie na niemieckim turze i tam przychodzą kibice oglądając zawodników, ale przychodzą też dlatego, że tam jest budowana baza na podstawie tego, że zawodnicy tacy jak ja czy Kinga jesteśmy tutaj kompletnie anonimowi, to tam tacy zawodnicy na naszym poziomie nie są anonimowi, bo stworzona jest baza do tego, że Związek Niemiecki buduje nasze sociale, buduje nasz beach PZPS, jaki u nas kompletnie nie istnieje, czyli stajemy się w małym świadku, ale w jakimś stopniu gwiazdami. Ale czyli wy jesteście nośnikami, w takim razie jeżeli chodzi o siatkówkę plażową, wy jesteście jedynymi nośnikami brandu, którym jest siatkówka plażowa w Polsce, tak? Tylko ktoś musi gdzieś tam pomóc, jakby... To jest wieloaspektowe na pewno takie zagadnienie, nie? Bo to potrzebuje, no myślę, działania każdej ze stron, nie? I takiej naszej, na pewno w sensie sportowców, zawodników, że my też mamy z tego odpowiedzialność, nie? Że w sensie jak Właśnie wrzucamy o to coś, chodzi, no. nie wiem, z jakiegoś turnieju, jakieś nawet zdjęcie, jakiś krótki filmik, to my też dzięki temu budujemy rozpoznawalność dyscypliny, ale oczywiście to też tyczy się na przykład, nie wiem, organizatorów, że właśnie mamy streamy, tak, mamy relacje, mamy artykuły w prasie, no a to też tyczy się na przykład Związku Sportowego, Polskiej Siatkówki. Są takie że naczynia ona połączone, też, no. tak, Wielu, potrzebuje tak, jakby tak. w tym kierunku działać, nie? Że to jest wieloaspektowe, no i jakby nawet jak powiedziałeś o tych kibicach, nie? Że to można budować, no bo chociażby, nie wiem, zapraszając czasami nawet jakąś szkółkę, w sensie szkołę, tak? I dzieciaki chętnie coś patrzą, tak? Na coś patrzą, czy nawet jakieś grupy, tak? Aktywizować, bo na pewno wtedy to buduje rozpoznawalność, no ale na pewno no ktoś to musi zrobić, nie? Że to nie dzieje się na pewno samo. Lecisz. To ty mów i będziemy rozpraszać Dobra, Ilkę. to ja powiem, Dawaj bo swoją. a propos tego, co Piotrek jeszcze powiedział, a propos tego niemieckiego turu, to popraw mnie Piotrek, jakbym mówił źle, ale tam też Dawaj, dawaj. no, Nie, oni ty dawaj, zaczęli... dawaj, nie ma A ty tam... Nie, No możesz- właśnie, nie a ma, ty nie się ma. zajmiesz Zobaczcie, drugim, no Kinga- co ty? Wszyscy mieli No, gadane. to nie tenis tutaj, że będzie, wiesz, idealna Quiet please, cisza. tak, Wimbledon. To jest, wiesz, To oni tam też no, od samego początku zaczęli wykorzystywać nowe media po prostu, nie? I gdzieś tam na Discordzie i na, Zgodzę się, tak. i No. na Tak, Twitchu. w międzyczasie, jeżeli- Nie, a wiesz. zgodzę się i w międzyczasie rywalizacji nie ma. mów po. Jaj. Ajajajajaj. Jeszcze podejdę do stołu, jeszcze O podejdę do nie, a stołu. to jeszcze tak moja. Ojaj. O. No więc oni też po prostu wykorzystali to, co było trendy, nie? I no to z całym szacunkiem, no jakby na polskich plażach. Bo świat otoczkowy też jest ważny. Jakby nasza dyscyplina, okej, jest gdzieś tam Nie ciekawa. chciałem iść na łatwiznę, no. Tak. Nie, tak nie. No dobrze, To za łatwo będzie. to będzie za Daj łatwe, co spokój, nie? To będzie Błażej. niekulturalne. Tak, w tą Bez- stronę będzie za łatwo. Pamiętaj, że jesteśmy w tematyce sportowej, to no mercy. Nie, no tam, przecież przyjacielskie spotkanie. No mercy. To twoje była? Moja. A, Słuchajcie, to mam do was, bo bardzo fajnie zaczęliście w ogóle. Ja sobie popykam teraz troszeczkę, czyli już była nie, ale zabawa, mam tak? pytanie, mam pytanie, bo cieszy mnie mega to, co powiedziałaś ty, Kinga, że wiesz, że to jest nasza wspólna odpowiedzialność, że my musimy mieć świadomość tych nowych mediów, wykorzystywania tego, że to się nie weźmie znikąd. A nawet to szczęście, o którym mówi, cały czas wracamy to szczęście, że przez przypadek syn czy kogoś grał, ktoś przez przypadek znał kogoś i tak dalej. To wiesz, nam się wydaje, wiecie, że szczęście to po prostu bierze się znikąd, a prawda szczęście to jest, jak to się mówi po amerykańsku, when opportunity meets action, tak? A także samo tak naprawdę się, wiesz, nigdy by nie znalazł sponsora w porcie, gdyby nie zaczął Ligi SL3, tak? Tak. Powiedzmy. A w międzyczasie może W międzyczasie zobaczymy jak tak. to, bo to Tak. mnie Powiedzcie tutaj mi, naciska. jeżeli chodzi o waszych, też nie tylko was, ale też waszych znajomych sportowców, czy wy widzicie to zrozumienie tego, o czym teraz rozmawiamy? Czy zrozumienie tego, że trzeba wrzucić coś czasami? No kurczę, nie chcę nic sugerować, bo nie powinienem, Nie, ja ale o czym mi tutaj chodzi? chętnie powiem, bo w sumie z dużą ilością sportowców się, no masz szczęście, spotykam. No, prawie masz szczęście. Mam. Dobra, masz szczęście. To już grajmy Ja mam na takie spokojnie poczucie, teraz. że największą świadomość mają obecnie młodzi ludzie, bo jak pracuję z różnymi sportowcami, to tak sobie myślę o tym, ilu olimpijczyków na przykład nie ma swojego profilu w social mediach.
Ale za to 19-letni sportowcy, 15-letni sportowcy wiedzą o tym, że to jest ważne i oni już zaczynają coś tworzyć. Tutaj wrzucam jakąś rolkę na Instagrama, na TikToka i oni sami mówią, że to jest jakby, oni wiedzą, że to jest część po prostu bycia sportowcem, że przecież O. jakby trzeba to zrobić, nie? Jeżeli chcemy gdzieś tam budować długofalowo jakiś swój brand, tak? Pozyskiwać... Nie, Bartek, tej to nie. Ja tutaj jednak wiesz, się została? rozmawiam, ale Jednym czułam, oko, tak. jednym okiem. Przecież to masz Dokładnie. jeszcze Peter, czy ty 3. wytrzymujesz jeszcze? No tak, no zwiększam swoje Tak. szanse. To jest właśnie to preparation, tak? Aha. I tak dalej. Więc jakby myślę, że tutaj... O, patrz. O. Co za pech. Oj, oj, oj. Tak, więc Masz, jak myślę, Bartek że, się bije teraz tą piątkę. że młodzi sportowcy to czują i mam poczucie, że im młodsze pokolenie, tym większa świadomość, a czasami niestety im starsze pokolenie, tym bardziej patrzenie takie, no dobra, przecież to wcale nie jest ważne, że liczy się właśnie talent, tak, że on się i tak wybroni. No wcale nie. Tak. No okej, tak, talent się, wiesz, talent Jak podejrzewam wygadacie, się to wybrał. szybko zrobię, żeby nikt nie widział. A ty jak na to patrzysz, Bartek? Bo ty jesteś, jakby nie, Tak. wspominałeś o agencji marketingowej, także ty to A może widzisz. tam, Kinga, zobacz, tam jestem. A zobacz sobie tylko, bo taka ładna zielona na Ale przykład. dobra, ja i tak nie trafię. Ale najgorzej, że tam jest obok ta 7 nieszczęsna, to jest ostatnia moja. Yes, właśnie tak coś, żebym czuła. Uff. Ojej. O nie, o nie! Dobrze, a przepraszam, czy Mo- możemy teraz zaaranżować, bo ja miałem Piotrkowi nagrać i ja zapomniałem. Co chcesz zagrać? A, tak. Musicie jeszcze raz, Ale to Kinga musi spokojnie, wyjść z kadru to tutaj my- na chwilkę. Ja zaraz odpowiem na pytanie, ale... No. A ja No niestety, może na jakieś na razie odpowiem tylko też. szczęście mam. No. Bo my tak Właśnie, zawsze ale może- ucinamy te moje A, pytania. bo twoje, to ja cię... Moje są gdzieś tam No bo ty ucinane. gaduła jesteś. Tak. Mamy ograniczony limit Tak. czasu, tak? To jesteś gaduła, więc... A teraz rolka, tak? Idzie rolka na... Mówiąc o new media, leci rolka. Wszystko i tak jest. To Ilek, to pytałem Ciebie już o ten podział semi-pro, o narzędzia. O narzędzia chcę Ciebie spytać. Jeżeli chodzi o sport, Ty jako sportowiec, amator o świadomości, prawie pro, albo pro, No. pro. No mówię, pro. zależy Jeżeli w chodzi o jakie- narzędzia, jakie narzędzia. Powiedz sobie- mi, jeżeli mówimy o narzędziach w sporcie, narzędziach marketingowych, jakie narzędzia, powiedz mi, Czyli są? social media. Social media jakby bazą Nie jest. zamykam tego tylko do social media, bo mogą być też inne narzędzia. Także jakie narzędzia wykorzystujesz? Ja jakie wykorzystuję? Tak, social media, okej, to teraz, żeby też nie naprowadzać, ale social media na Instagram jest pewnym narzędziem w tym całym skopie jak social media. Jest Ale jakby- są też narzędzia do mailingu na przykład, tak? Jakieś do wysyłki maili, tak? Są, chociaż jakby bazą rzeczywiście jest to, o czym gdzieś tam mówiliśmy, ale Mateusz mówił o gdzieś tam liczbie wysyłanych maili, gdzieś tam kiedy zaczynał swoją ligę. Ja rzeczywiście, social media dają tą łatwość, bo jakby czas, jaki poświęcony na to, pozwala mi poświęcić więcej czasu na siatkówkę. I chyba jestem wygodny i chyba najłatwiej mi czasami przygotować coś w socialach niż wysyłać maile, ale tylko też ze względu na to, że nie umiem wysyłać masowych maili. To znaczy ja zawsze gdzieś tam szukam tego kontaktu i nie mam w sobie czegoś takiego jak wyślij do wielu. Wiem, że to jest baza też, co pozwala z tego 1000 maili znaleźć te 3, ale ja nigdy nie funkcjonowałem właśnie na czymś takim, chociaż wiem, że jakby na socialach nie zbudujesz już na tyle swojej postaci, no nie? Nie miałeś czegoś nagrywać? No to już nagrałem. skończysz, Nagrałem. tak, 15 Nagrałem. sekund. Wiesz, Dobra, tutaj słuchajcie, chwila ostatnie roboty, pytanie no. Wam też już daję odpocząć. Ostatnie pytanie, jakie mam. Tak. Zanim ja zwyciężę. Jest akurat dobre wejście przy tych narzędziach. Tak. Załóżmy, Nie, mamy te tej wszystkie nie. aspekty. Mamy aspekty, To za łatwo. o których omawialiśmy. Wiemy już, powiedzmy, jakiś taki scope. Teraz pomyślcie sobie, że jest miejsce, ktoś, osoba, coś, co jest w stanie pukać do tych drzwi, który jest w stanie otwierać troszeczkę szersze perspektywy na to szczęście, które miałoby się pojawić. Tak? Czyli obojętnie co by to było, osoba, platforma, usługa, firma, jakkolwiek. Jest firma, do której możecie się odezwać, żeby robiła to, wyręczyła was za was. Też ten aspekt czasowy, tak? Robić Tak. to, żeby nie tracić czasu i tak dalej. Ktoś jest, instytucja, cokolwiek, co robi to za was. Ile jesteście skłonni, czy to procentowo, czy to kwotowo, czy to miesięcznie, jak byście wiedzieli, żeby takiej instytucji ewentualnie zapłacić, dzielić się? Wydaje mi się, że w każdym tutaj, ja jak gdzieś tam szukałem na przestrzeni ostatnich lat ludzi, którzy chcieliby się włączyć w mój sezon plażowy,
to w każdym aspekcie mówiłem, że dzielmy się tymi pieniędzmi. To znaczy jakby kwota na ten moment wejścia, czyli też jest ważna. To znaczy, żeby ktoś, kto cię jakby poleci, też powinien z tego mieć, bo jakby bez niego, to mówię, to są naczynia połączone. Bez osoby polecającej nie wejdziesz w kilka miejsc. Na przykład czasami jesteś świetnym siatkarzem albo świetny w swojej dyscyplinie, a nie jesteś przebojowy, jeśli chodzi o kontakt międzyludzki. Więc wydaje mi się, że wiele osób potrzebowałoby czegoś takiego. Kogoś, kto będzie ich takim odbiciem w tym świetle biznesu. Ale słowo klucz dla mnie to jest tej wypowiedzi to dzielić się. Jesteś skłonny do tego, żeby się dzielić, tak? Czyli powiedzmy jakieś procenty i tak dalej. Kinga, jeśli mogę, tak? Można tak podsumować. Tak. Przepraszam tak, bardzo, ale tak. też Nie, już no wchodzę, to- też już patrzę Żeby na tak- zdrowie żeby ekipy. tutaj Kinga, a zasłaniam. ty jak ty to Ty nie, widzisz? ty Czy nie. kojarzysz, żeby... Dawaj, Czy jest Piotrek. może coś takiego, jakiś industry standard do czegoś takiego? Czy ty byłabyś Nie, też no nie skłonna, mogę. jeżeli ktoś się pojawi na horyzoncie? Dopóki Kinga No mówi. myślę, że jak najbardziej. Ja mówię, ale widzę, wiesz. Jak najbardziej, no bo tutaj myślę, że dla każdego to powinna być sytuacja jednak Masz win-win. moje pozwolenie, Tak, Piotrek, śmiało. i tutaj każdemu też chce się robić w momencie, kiedy czuje, że też coś z tego ma, tak? Albo ajajaj. Nie, bez Moja. Nie, tej To też też nie, jest? tej też nie. No i wtedy ten zapał, Kinga gdzieś tam ta mówi? motywacja do tego Dwie. też jest większa i czasami Cztery to i jest pięć. tym sytuacją win-win jedno może jest być zostawione. sytuacja, w której no jakby czujemy satysfakcję, tak? I że komuś, nie wiem, pomogliśmy, no ale też chodzi o to, żeby ktoś też z tego coś miał i nie zawsze był to A. wolontariat. No nie. No i tym pozytywnym aspektem... Szczęście mnie opuściło. Tak, To jest ten tym moment. pozytywnym aspektem w zasadzie możemy chyba zrobić mały finish, bo widzieliście, tak? To nie jest nic strasznego. Można po prostu fajnie pogadać, tak? I to zrobiliśmy. Dużo ciekawych insightów, które gdzieś się będą pojawiały, na pewno je zobaczycie. Ale najważniejsze, i to jest w sumie taki mały surprise, bo nagrywamy to w poniedziałek. Dosłownie w czwartek postawiliśmy pierwszą wersję MVP, więc ja teraz będę miał, wam jeszcze nie pokażę, ale im już mogę pokazać, tak? Także ja zaraz będę się chwalił tym, co zbudowaliśmy, a wy na razie. Do następnego. Piona, a zaraz zapomniałem, standardowo. Zapomniałem o pionie. Piona.